Welcome to Sri Lanka. Witamy w pierwszym odcinku ze srilańskiej pięknej ziemi. Tak śmigamy pociągiem do Gale. Podobno pociągi to najlepsze, najwygodniejsze i najtańsze rozwiązanie komunikacyjne na Sri Lance. Byliśmy 3 dni w Colombo i nadrobiliśmy zaległości, dlatego mamy nadzieję, że teraz już wszystkie odcinki będą na bieżąco. Także widzimy się w Galle. Hi sir, how are you? This is Mount Levonia beach. Many Polish people 2 months ago in my country. Very good people, but I learned few words. Yaksimas. Jak takie typowe białasy, pierwszy dzień nad Oceanem Indyjskim i od razu zjarani jak prosiaki, także cierpimy trochę. Teraz lecimy na zatoczkę obok, żeby zobaczyć klasyczny widok ze Sri Lanki, czyli łowiących na palach rybaków. Jeżeli nie kojarzycie, to zaraz zobaczycie. Podobno niektórzy z tych rybaków już wcale nie są rybakami, tylko siedzą na palach, zbierają kasę za to, żeby zrobić im zdjęcia. Żeby się tam dostać, skorzystamy z klasycznego transportu srilańskiego, czyli z tuk-tuka. A tak wygląda cały tuk-tuk. Za dużo miejsca tutaj nie ma, akurat na 2 osoby i zasuwamy. Tym razem jest w porządku, ponieważ jedziemy bez naszych bagaży. Nasza pierwsza wycieczka tuk-tukiem zabierała nas z tyłu i 2 ogromne plecaki, więc wtedy było w miarę ciasno, ale teraz jest ok. Ogólnie przejażdżka tuk-tukiem to jest tak naprawdę bardzo duża opycha, bo
No nie ma co ukrywać, jest po prostu tania. Tylko trzeba uważać na to, żeby się z tymi turtugowcami najczęściej policytować. Wiadomo, że wszystkie ceny, szczególnie dla białasów, są zawyżone. I tak jak na przykład jak byliśmy w Colombo, pierwszy dzień, kiedy przyjechaliśmy, dogadaliśmy się z naszym panem kierowcą na 500 rupii, po czym jak dojechaliśmy, ten chciał od nas wyrzydzić 5000. Oczywiście mu nie daliśmy tej sumy, ale już przynajmniej wiemy, że trzeba na nich uważać. Antonina się wyszykowała, bo mamy iść na kolację później, ale niestety chyba z fryzury liczy. Zawijamy? Tak. Okej, let's go. No i niestety poszła trochę aferka. Panowie chcieli $15 za zrobienie kilku zdjęć 3 rybakom, a właściwie 3 pozorantom, bo było po prostu 3 kolesi, którzy siedzieli na badylach i nic nie robili. Nawet pan taksówkarz powiedział, że nam się nie opłaca i uznał, że to nie jest prawdziwe zajęcie i jest zwykłe oszukiwanie. Niestety na Sri Lance, w pełnej przeciwności do Chin, tutaj wszyscy próbują Ci trochę orżnąć, trzeba się mocno targować i tak naprawdę na wszystkim próbują zarobić, ale dosłownie na wszystkim. Ktoś znajdzie jakiś kokosa na ulicy i podchodzi do Ciebie i zaraz próbuje Ci go sprzedać za, nie wiem, za $1, bo to jest tyle warte. Tak samo tutaj, no panowie i tak łowią te ryby, i tak łowią te ryby, ale $15 za zrobienie paru zdjęć, no trochę przeginka, bez przesady. Dojechaliśmy do miejscowości obok, gdzie może panów na palach stojących nie ma, ale są też rybacy, którzy od razu na bieżąco po powrocie z łowów sprzedają swoje ryby. Jest bardzo fajna panorama kutrów rybackich. Panowie wieczorami wypływają na połów, wracają w nocy, oporządzają ryby i rano jak przychodzisz na świeży rybny targ, stajesz ładne, pachnące, świeże rybki. Opuszczamy nasz piękny hostelik. To jest w ogóle też super sprawa tutaj, hostele na Sri Lance. W takim ładnym miejscu. Zapłaciliśmy za nocleg od osoby za 2 noce 20 zł z kawałkiem. Także piękna opcja. A teraz lecimy na przystanek autobusowy, czyli kolejna atrakcja Sri Lanki. Walka o przetrwanie w autobusie. Jedziemy do Udavalawe, gdzie jutro z samego rana jedziemy na świt słońca na safari. Przystanek mamy na szczęście pod nosem. Mamy też dodatkowe szczęście, że na tym przystanku są tubylcy. Bo z tego co nam powiedziano, to autobusy do miejscowości obok nie zatrzymują się, jeżeli na przystanku są sami biali, czy też osoby po prostu, które wyglądają na turystów. A to wszystko z tego powodu, że kierowcy autobusów razem z tuktukowcami mają zmowę. Dzięki temu, że kierowca autobusu nie zatrzyma się i nie weźmie białego turysty, ten będzie zmuszony wziąć po prostu tuktuka i wspomóc lokalny biznes. Mamy giga plecakami. Na Sri Lance nie ma za dużo miejsca, człowiek wtedy musi stać tak jak teraz. Otwarte drzwi przynajmniej jest przewiew, ale trzeba się mocno trzymać, bo inaczej można polecieć. Ciekawa sprawa to sam zakup biletów w autobusie na Sri Lance, ponieważ nie kupujesz tych biletów wcześniej, nie ma żadnych biletomatów, nie płaci się przy wejściu, tylko po prostu wchodzisz i siadasz. I w pewnym momencie przyjdzie cię pan konduktor, jest zawsze jeden na każdy autobus na Sri Lance, podejdzie, spyta się gdzie jedziesz i kupisz sobie bilet, tak jak właśnie tutaj. Kierowcy autobusy czują się jak kierowcy rajdowi na trasie Formuły 1 albo w sumie bardziej jakiś WRC. Zapierdalają po prostu tak, żeby się żeby nie wypaść. Trąbią, wyprzedzają miasto, nie miasto. Myślę, że tam jest z 90 na liczniku spokojnie. Hamują po prostu po heblach, jak jest przystanek, ludzie wskakują w biegu. Co tu się dzieje, to jest po prostu jakiś gnój. Antonina siedzi na miejscu dla mnichów buddyjskich. Wszystko było ok, niech sobie siedzi. Ale przyszedł jeden. A Antonina siedzi dalej. Niestety po raz kolejny chcieli nas orżnąć. Już trochę mamy tego dosyć. Pierwsze 80 km przejechaliśmy za 250 rupii. Natomiast ostatnie 14 chcieli od nas 200 rupii.
Także coś tu się nie zgadza. Wiadomo, że chodzi o sumy jakieś kilkuzłotowe, więc nie ma jakiegoś dramatu, ale po prostu człowiek na każdym kroku jest zrobiony w bambuku i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Teraz w autobusie dostajesz bilet i musisz zapłacić. Mimo że wiesz, że coś jest nie tak, no to trzeba zapłacić, nie będziesz się kłócił, bo się nie wykłócisz. Ale dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy w sercu srilańskiej dżungli. Jutro atakujemy safari. Co tam bręczysz? Idzie i pyszczy coś tam. Idzie i pyszczy. Czam? Taki zasny hostel sobie sprawili. Po raz kolejny za... 12 zł za noc za osobę. Po raz kolejny znaleziony przez Antoninę. Booking.com. Piękna wyszukiwarka Dziękuję. tanich hosteli. Tak wygląda nasz pokoik hostelowy. Właściwie większość wygląda bardzo podobnie. Nic super. O, gościnny drink. Nic super, ale wystarczająco, szczególnie w przedziale cenowym 12 zł od osoby. Ale naprawdę jak na Sri Lankę chyba to nie ma co się aferować, szczególnie z takim patio.